Wiecie, co łączy kultową plażę Waikiki, schody do nieba i legendarną bazę wojskową Pearl Harbor? Wszystko to znajdziecie na jednej hawajskiej wyspie Oahu. Lecimy do Honolulu. Podobno to tutaj prostuje się banany. W 6 dni objechaliśmy wyspę wzdłuż i wszerz i pokażemy wam miejsca, które totalnie nas rozwaliły. Zapnijcie pasy, zaczynamy objazdówkę po Hawajach. Waikiki było pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy po zameldowaniu w hotelu. Nie bez powodu jest jedną z najbardziej znanych plaż na świecie. To idealne miejsce na chillout, mimo że jest tłumnie odwiedzany przez cały rok. Ciepła, lazurowa woda zachęciła nawet Magdę, która rzadko zanurza choćby w płetwę. A wulkan Diamond Head w tle też robi robotę. Waikiki jest kolebką surfingu, a ziomek, który wypromował ten sport na całym świecie, dorobił się nawet pomnika. Stoi przy głównej promenadzie. Dziś plaża jest idealna dla początkujących surferów, z łagodnymi falami i licznymi szkołami surfingu. Wszystko fajnie, ale żeby zobaczyć zachód słońca, który nie jest przysłonięty stadem hoteli, trzeba przejść się 2 km dalej, do parku Ala Moana. Hawajskie zachody to po prostu spektakl kolorów. Zobaczcie na własne oczy. Schody haiku, znane także jako Stairway to Heaven, to najbardziej epicki widoczek, jaki w życiu widziałem. Te prawie 4000 stopni zbudowano w latach 40. przez amerykańską marynarkę wojenną jako drogę do stacji radiowej na szczycie. Przez wiele lat tysiące turystów wchodziło tu, żeby nacieszyć oko widokami. W 1987 roku jednak schody zamknięto, ze względów bezpieczeństwa. Dziś za wejście grozi nawet $1000 mandatu, ale spokojnie. Jest legalna alternatywa. Do stacji można dotrzeć od tyłu. Wystarczy ruszyć szlakiem z Moana Lua Valley, do którego łatwo można dojechać z Honolulu. Wystarczą 2 autobusy, 2 do pętli i 302 pod samą dolinę. Jeżeli liczyliście na łatwy spacerek, to pomyślcie jeszcze raz. Wyruszyliśmy o 5 rano, a cała wędrówka zajęła nam jakieś 10 godzin. Pod koniec wyprawy byliśmy wydupceni jak cygańskie zabawki. Mimo że nie padało, byliśmy cali uwaleni w błocie. I do tego odwodnieni. Ale to nic, bo do końca życia będę pamiętać te panoramy. Następnego dnia zrobiliśmy objazd autobusem po 3 super plażach. Pierwszym przystankiem była Lanikai Beach, znana także jako plaża żółwi. To jedno z tych miejsc, gdzie morskie żółwie czują się jak u siebie. Często można je tu spotkać leniwie dryfujące wzdłuż brzegu. Dodatkowym smaczkiem Lanikai jest krótki szlak prowadzący na pobliski pagórek. 20 minut spacerkiem od plaży i jesteśmy na górze. Widoczek jest zajebisty. Nie tylko dlatego, że są tutaj bunkry.
Stacja druga to Kaała Beach. Kameralna plażyczka tuż przy samej drodze. Nie spędziliśmy tu dużo czasu, ale miejsce zapada w pamięć, dzięki górom w tle, wyglądającym jak wyjęte z Parku Jurajskiego. To właśnie tutaj kupiliśmy pierwszego w życiu mrożonego kokosa. Pamiętam ten smak, jakby to było wczoraj. Późnym popołudniem docieramy do zatoki Waimea. Nieopodal plaży, po drugiej stronie drogi, trafiliśmy na food trucki, w tym popularną Shrimp Station, gdzie serwowane są mega krewetki w maśle czosnkowym. Sama plaża okazała się moją ulubioną na całym Oahu. Jest idealnie piaszczysta i można było poskakać z pobliskiej skałki. Tego dnia woda była spokojna jak jezioro, ale wszystko zależy od pory roku. Latem jest bardzo spokojnie, a ludzie surfują bardziej na południu. Zimą fale mogą osiągać tu nawet 15 metrów. Wtedy surferzy przenoszą się właśnie tutaj, a południe wyspy zostawiają początkującym. Na koniec przeniesiemy się w miejsce, w którym doszło do jednego z najbardziej zabójczych ataków powietrznych w historii. W wyniku japońskiego nalotu zniszczono 8 pancerników, blisko 200 samolotów i zabito ponad 2000 amerykańskich żołnierzy. Ten poranek 7 grudnia 1941 roku na zawsze odmienił bieg II wojny światowej. Następnego dnia prezydent Roosevelt wypowiedział Japonii wojnę, a 3 dni później Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę USA. Wkrótce armia Jankesów liczyła miliony żołnierzy gotowych do walki na 2 frontach. Dziś Pearl Harbor to wciąż główna baza marynarki wojennej na środkowym Pacyfiku. Obsługuje flotę, lotnictwo i utrzymuje pełną gotowość bojową. Jednocześnie wyspa Ford i okolice jest otwarta dla turystów. Można wejść na pokład legendarnego pancernika USS Missouri, zajrzeć do wnętrza okrętu podwodnego, a także odwiedzić Muzeum Lotnictwa. Na dnie pobliskiego portu wciąż spoczywa zatopiony pancernik USS Arizona, w którym zginęło ponad 1000 marynarzy. Dziś to miejsce pamięci. Można dotrzeć tam łodzią i oddać hołd poległym. To już wszystko, co chciałem polecić wam na Oahu. Byłoby tego więcej, gdybyśmy mogli być tu dłużej. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych miejscach i jakie inne byście odwiedzili na naszym miejscu. Zapraszam też do subkowania, dzięki czemu przyspieszycie moją potężną ekspansję na YouTubie. Dzięki za uwagę i pozdro!